Dobry kochani, dzisiaj kolejny wzór. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać takiego motylka. Możemy go zrobić w jednym kolorku, w dwóch kolorach, nawet każde skrzydełko możemy zrobić w innym kolorku. To jest tylko kwestia tego, jak nam się podoba. Ja dla Was dzisiaj zrobię motylka w jednym kolorze i potrzebujemy włóczkę właśnie na skrzydła. I tak jak mówię, albo robimy w jednym kolorku, no wiadomo, że jak robimy wielokolorowy, to ile kolorów, tyle. Ile skrzydeł, tyle kolorów. No wiecie, o co chodzi. Do tego odrobinka czarnej przędzy, czarnej włóczki, żeby tutaj zrobić, można powiedzieć, ciałko motyla. I oprócz włóczki szydełko. Aha, ja tutaj mam włóczkę Yarnard Jeans, ale motylka możecie robić jaką włóczką chcecie. I ja do tej włóczki dobrałam szydełko 2,5 mm, a Wy dobieracie pod swoją włóczkę szydełko. Potrzebujemy jeszcze nożyczki, igłę oraz znacznik. I to jest kompletnie wszystko, co jest nam potrzebne. A zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba na moim kanale. Także kochani, wiemy co i czym robimy. Zaczynamy. Zaczniemy sobie od skrzydełek. I skrzydełko każde wykonujemy osobno i każde jest takie samo. Zaczynamy magicznym kółeczkiem. Robimy magiczne kółko, a jak nie potraficie zrobić kółeczka, odsyłam Was do mojego tutaj tutorialu właśnie na magiczne kółko. I tak, tu Wam się wyświetli oraz w opisie też Wam wkleję link do kółeczka. I jak już magiczny okrąg będziemy mieli, robimy na nim 8 półsłupków. Wkładamy do środka szydełko, przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. I od razu sobie ten pierwszy półsłupek zaznaczamy znacznikiem. I tak mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 półsłupków. Teraz sobie zaciskamy nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką niteczkę. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I tak się prezentuje pierwsze okrążenie. Drugie zaczynamy od oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu zrobimy 8 razy 2 półsłupki w jednym. 8 razy 2 w jednym. Pierwsze 2 półsłupki wykonamy w tym miejscu, gdzie robiliśmy oczko ścisłe. W tym tutaj miejscu. Wbijamy się. I robimy jeden półsłupek i w tym samym miejscu robimy drugi półsłupek. I tak ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. O. I przechodzimy do dalszej pracy. Tak jak mówiłam, robimy 8 razy 2 w jednym. W każdym półsłupku robimy 2 półsłupki. Mamy pierwsze powtórzenie, drugie, trzecie, czwarte, 5 razy 2 w jednym, 6 razy 2 w jednym, 7 razy 2 w jednym i 8 razy 2 w jednym.
Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje drugie okrążenie. Kolejne 4 okrążenia będą takie same. Zaczynamy je od oczka łańcuszka, a następnie wykonujemy 16 półsłupków. Pierwszy półsłupek robimy tutaj w miejscu oczka ścisłego. I zaznaczamy go sobie od razu. I tak mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 półsłupków. Wyciągamy sobie znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy jeszcze 3. Ja je zrobię poza kadrem, wy proszę również je zróbcie i widzimy się za chwilkę. Okrążenia mam wykonane i teraz, kochani, oczko łańcuszka i w ostatnim okrążeniu wykonamy 4 powtórzenia, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki i 1 półsłupek z 2. I tak, pierwszy półsłupek tutaj w miejscu oczka ścisłego. Zaznaczamy go sobie. I tak mamy 1 i 1. 2 pojedyncze półsłupki i 1 półsłupek z 2 teraz. Jak normalnie w półsłupek wbijamy się tutaj pod 2 nitki, tak robiąc 1 półsłupek z 2 wbijamy się tylko pod pojedynczą nitkę, tą bliżej nas i tak sobie manewrujemy szydełkiem, żeby wbić się pod pojedynczą niteczkę, tą bliżej nas z kolejnego półsłupka. I teraz przez te 2 nitki przeciągamy włóczkę, a następnie przez 2 pętelki, które mamy na szydełku, przeciągamy raz jeszcze. I musimy sobie zwrócić uwagę, w które miejsce teraz się wbijamy, bo często można popełnić ten błąd, że się człowiek wbije tutaj w tą nitkę. A tu patrzymy, który mamy kolejny półsłupek pełny, można powiedzieć wolny, i dopiero w niego się wbijamy. I robimy raz, raz i znowu 1 z 2. Mamy drugie powtórzenie. Teraz trzecie. Półsłupek, półsłupek i 1 z 2. I ostatnie czwarte powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 1 z 2. I teraz wyciągamy znacznik, w jego miejscu oczko ścisłe i tak, tu sobie jeszcze zaciągamy magiczne kółeczko, ucinamy tą nitkę i teraz będziemy sobie składać w pół to nasze skrzydełko i zszywać półsłupkami. Wbijamy się tutaj, gdzie oczko ścisłe i przechodzimy na drugą stronę, tak by chwycić półsłupek po drugiej stronie. Tak się przebijamy. Następnie przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. I mamy raz zszycie w kolejnych tu półsłupkach. Drugi raz. Trzeci. Oj. Czwarty. Piąty i
6 raz. 6 razy się tak przeszywamy. Oczko łańcuszka. Ucinamy niteczkę. Wyciągamy ją. I takich skrzydełek wykonujemy w sumie 4. Także kochani, bierzemy się za 3 pozostałe skrzydełka. Jak je zrobimy, to ja Wam pokażę, jak ma wyglądać dalsza część naszego motyla. Mamy 4 skrzydełka gotowe. Robimy sobie po 2 pary skrzydeł i będziemy je razem zszywać. Tak, składamy sobie tutaj tymi zszyciami do siebie. Tu mam nawleczoną nitkę na igłę i przeszywam się przez półsłupek z drugiego skrzydełka. Przechodzę w następny półsłupek i tutaj przeszywam się w drugie skrzydełko. I znowu w następny półsłupek. Tak, i tu już jesteśmy pod koniec. Tak sobie raz jeszcze przeszyję. I tak ciągle powtarzam i tak. Składamy sobie w taki sposób skrzydełko. Tą nitkę później sobie wszyjemy. I tu przeszywamy w kilku miejscach, tak żebyśmy mieli tak złożone te skrzydła. A na koniec wszywamy się nitką gdzieś dalej w skrzydełko. I tak robimy w jednej parze skrzydełek, a w drugiej parze tą nitkę jeszcze zostawiamy. Na razie tu sobie poprzywam. Tą niteczkę też sobie wszyjemy od razu. Tak. I w jednej parze ucinamy te nitki. Ja sobie zszyję drugą parę skrzydełek, tylko tej nitki nie będę ucinać. Także też proszę, zszyjcie sobie te skrzydełka, tylko niteczki nie ucinajcie. Ja się biorę za przyszycie i zaraz do Was wracam. I tak, jedną nitkę z tej drugiej pary skrzydełek sobie przywamy. A tą drugą niteczką przyszywamy sobie najpierw obie te pary skrzydełek do siebie i tak składamy w pół i zszywamy. Raz i drugi raz sobie przeszywamy. Tak, a następnie owijamy kilkukrotnie tą nitkę tutaj przez środek.
Tak. A na koniec wszywamy się gdzieś w skrzydełko. I niteczkę ucinamy. Już prawie nasz motyl jest gotowy. Jeszcze tylko wykonamy ciałko. Bierzemy czarną włóczkę. Najpierw zrobimy pętelkę. Mamy pętelkę. Teraz 15 oczek łańcuszka. 1, 2, 10, 15. Tu sobie na razie dłuższą tą niteczkę zostawię. Takie ma się 10 cm. Ucinam ją, wyciągam. Tu sobie zaciskamy. I teraz, tak jak związywaliśmy naszego motylka, tak układamy sobie ten łańcuszek i raz jeden jedyny przewiązujemy. Ściskamy, następnie ucinamy sobie, myślę tak na wysokości pół centymetra, te niteczki i nasz motylek jest gotowy. Bardzo ładnie się te motylki prezentują. Można doszyć im sznureczek i mogą być świetnymi zawieszkami. A na dzisiaj to już tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę oraz do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję Wam prześlicznie. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.